Kiedy oglądasz czwartą część Władcy Lalek i efekty specjalne wyglądają, jakby były robione przez kogoś z kuchennych rewolucji, to wiesz, że to na pewno nie jest dobry film. W czwartej części znowuż wracamy do hotelu, ale tym razem dowiadujemy się troszkę więcej o tym, jak i skąd Toulon wziął ten płyn, tę formułę i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście, wiadomo, że to jest czwarta część, to kino nie jest wybitne, ale mamy naukowców, którzy są tak tępi, bardzo tępi. Bardzo tępi, to w tym momencie obrażamy tępych ludzi. Oni są tak głupi, że pewnie... na casting do czego byś nie załapali? Na casting, proszę bardzo, na casting do nowego Wiedźmina, ten Blood Origins, na pewno by się nie załapali. Są naprawdę tak nieogarnięci. Fabuła... Czwarta część z serii, która nie jest wybitną. Budżet był znikomy, bo zarówno ta część, jak i kolejna miała być nakręcone razem, bo miało to być Master Puppets vs. Demonic Toys. Ale okazało się, że pojawił się Decapitron, to jest ten złol, cały złol w tym filmie. Chciałbym powiedzieć, kurczę, ale on wygląda fajnie, rzeczywiście, aby ludzie od Jima Hensona, tego od Muppetów, zaczęli to animować i tak dalej. Nie, naprawdę to nie wygląda dobrze, wygląda koszmarnie, bym wręcz powiedział. I film, który jest naznaczony od początku problemami, nie może być dobry. Bo zaczniemy od fabuły, żeby to było rzeczywiście sensownie i dobrze, bo wiadomo, ja już się przyzwyczaiłem, że Władca Lalek nie straszy, jako tak. Rzeczywiście mają być śmierci, zgony, jak zwał, tak zwał, i tyle i czekamy, jak on tam, jedna z lalek się wywierci, ta druga jak zgniecie i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy okazuje się, że miał się pojawić torch, tak, czyli że tak powiem pochodnia, znamy z poprzedniej części, ale okazało się, że nie ma pieniędzy, ażeby na planie pojawiła się straż pożarna, bo jest taki wymóg, żeby był człowiek od straży pożarnej, że w razie W, jakby coś się zapaliło, wyjmuje się kawkę i załatwia wszystko. To znaczy, że już nie jest dobrze. Dodatkowo Guy Rolfe, który w tym filmie oczywiście występuje, powiedział: słuchaj stary, to dobra, to umawiamy się, taka jest umowa, że rzeczywiście ty mi dajesz tyle, ja zagram w filmie, nie ma problemu. Tylko że oczywiście chcę pieniądzury przed filmem. I okazuje się, nie ma pieniądzurów. To zamknął się w pokoju i słuchaj, dopóki pod drzwiami, w kopercie, tych pieniędzy mi nie wsuniesz, nie wrzucisz, ja tutaj nie wracam, nie zagram. I rzeczywiście to widać po tym filmie, że jakościowo jest bardzo źle, więc nie będę się nawet rozwodził o aktorstwie, bo takowego nie ma w tym filmie. Co tu dużo mówić. Jeżeli oglądasz filmy niemiecką kinematografię, tudzież szwedzką, to tam jest dużo lepiej, dużo ciekawiej. Ale wracając do fabuły, spodziewałem się, że będzie coś może ciekawego, może interesującego, jakoś fajnie ci ludzie będą rozwalani, a tutaj po prostu idzie ta lalka, nomen omen, kilka centymetrów wysokości. Nie, ojoj, gdzieś tam i w ogóle ludzie giną. Nawet jak na horror, może nawet nie klasy B ani C, może gdzieś tam L, jak Wise'y, chyba można rzeczywiście tak to wrzucić, to może się nadawać rzeczywiście. Jeżeli gdzieś tam będziesz na bazarze i jeszcze na jakimś starym, chyba już nawet nie na VHS, na VCD, czy na jakimś tam innym dźwig się znajdziesz, to możesz sobie obejrzeć, zobaczyć. Ale fabularnie ten film jest beznadziejny, jest tandetny, on się do niczego nie nadaje. Jeżeli chodzi o aspekty pozytywne, to jak zawsze, i to mówię od pierwszej części, tutaj się nic nie zmienia, animacja poklatkowa rzeczywiście bardzo dobra, bardzo ciekawa. Widać, że osoby, które akurat tym się zajmowały, miały wywalone po całości. Ich nie interesowało, czy scenariusz jest super świetny, czy beznadziejny. Ich nie interesowało nic, tylko było, słuchajcie, robimy to i to, dziękuję bardzo, to będzie kosztowało was X, mamy mieć zapłacone przed i tak dalej, wszystko będzie ogarnięte. I to widać rzeczywiście, że w tym aspekcie to jest bardzo dobrze zrobione. A gdy film, bo on był kręcony, jak już mówiłem wcześniej, czwórka razem z piątką, więc miał to być jeden wielki film. A jeżeli masz fabułę i nagle się okazuje, wiemy to przy okazji Hobbita, kiedy z małej książki robi się 3 filmy. Genialna książka skądinąd. Ale jeżeli masz film, gdzie fabuła dzielisz na pół i będzie dobrze, będzie super, będzie świetnie, to tak oczywiście tutaj nie może być. I to rzeczywiście nie jest dobre. Tak sobie tutaj jeszcze sprawdzam, ale to chyba też twórcy stwierdzili, to dobra, skoro nie będzie tutaj super świetnie fabularnie, bo nie może być oczywiście. Efekty specjalne, tak dokładnie, mięsny jeż, przy tym to jest rewelacja, będzie słabo, to może przynajmniej przy okazji
jakieś tam oczko rzucimy, puścimy do fanów z innych serii, to może ktoś będzie rzeczywiście myślał, o popatrzcie, to jest dobre. No i na przykład mamy Gentlemana, który pojawia się i nazywa się Myers. Jeżeli masz skojarzenie z Michaelem, no to tylko i wyłącznie nazwiskowe. Jeżeli tak można powiedzieć, a skoro powiedziałem, to jak najbardziej można, bo oprócz tego nic, naprawdę nic się nie zgadza. Jest dziewczyna, która wygląda jak Nancy z Koszmaru z ulicy Wiązów. To oczywiście ta w tę rolę wcielała się Heather Langenkamp i chyba po to jest zrobione, bo nawet ten nasz złol, który się rozpływa w pewnym sposób, nawet Toulon się pojawia, no można powiedzieć, że on się pojawia, nawet to nie daje nic fajnego, nic dobrego. No okej, ja już mówiłem wielokrotnie, że lubię, kiedy uniwersum, kiedy ta cała mitologia rośnie. No i rzeczywiście tutaj troszeczkę mamy powiedziane, skąd rzeczywiście wzięły się te lalki, ta możliwość, że one ożywają, więc to jest jak najbardziej na plus, obok animacji poklatkowej, no i chyba w sumie tego cały czas motywu przewodniego, który brzmi jak tak się naprawdę wsłuchasz, jak pewnie jakiś tam Zenek Martyniuk znany z Wesela, ale dobrze brzmi, pasuje, to jest naprawdę coś, co robi robotę. No i też nie czarujmy się, skoro powstała 4. część, to oznacza, że w jakimś tam stopniu trójka na siebie zarobiła, mimo że nie była rewelacyjnym filmem. Była właśnie, nie rewelacyjnym, ale w miarę sensownym, więc też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy kolejny film powstawał, ponieważ to się opłacało. To nie było nagle tak, że Skruch powiedział, ten film jest beznadziejny i nic, dziękuję bardzo, nikt tego nie obejrzy. No to są czasy, kiedy VHS, no już powoli też domyślam się, że VCD i DVD wchodziło i na tych nośnikach takie filmy potrafiły zarabiać, bo bardzo jest tak często, że no niestety film w kinie nie zarobił. Akurat ja wiem, że ta seria w ogóle nie była w kinie pokazywana, no ale na nośnikach się dobrze oglądało, dobrze się sprzedawało, bo to głównie chodzi o sprzedaż, nie o wynajem kaset VHS, więc jakiś sens za tym stał, żeby to rzeczywiście robić, kontynuować. Ja wiem, że czasami jest tak, że robimy taki film, żeby nie stracić na przykład praw autorskich. Tak jak w przypadku jednego z Hellraiserów, który był zrobiony w 21 dni. Ale rzeczywiście tak to jest. Więc ten film nie nadaje się do niczego, naprawdę. Można, jeżeli jesteś fanem serii, obejrzyj sobie raz i dziękuję bardzo. No bo tutaj widzisz, zwiastun śmiga, no i to nie wygląda, naprawdę, nie wygląda dobrze. Mamy nasze ulubione już w tym momencie lalki, bo jest podstawowa grupa. No nie ma oczywiście Lady Leech, pojawia się Six Shooter, czyli 6-strzałowiec, jak dobrze widzisz. Jest tutaj Pinhead i ci wszyscy, których no my lubimy, my tak naprawdę już w tym momencie, chociaż akurat ja mam z tą serią w ten sposób, że nie mogę powiedzieć, o proszę bardzo, ta postać mi się podoba bardzo rzeczywiście na przestrzeni 5-6, nie mogę powiedzieć, że kogoś darzę estymą, że albo na przykład wręcz przeciwnie, bo czasami jest tak, że głównego bohatera mamy nie lubić, nienawidzieć. Tutaj naprawdę w tym momencie jest 4. część, jeszcze jest chyba z 10 i gdyby na 4. części seria się zakończyła, to bym nie płakał. Przyznam, że akurat to niespecjalnie by robiło różnicę. No a tak to jest, że jest w tym momencie ta część obejrzana. Domyślam się, że za chwilę ten materiał będzie zmontowany, opublikowany i ja o nim już nie będę pamiętał, więc kiedy na przykład za 3 miesiące ktoś powie, Marcin, a jak Ci podobała 3. albo 4. część Master of Puppets? Puppet Masters? Będzie, a o czym była? Wiem, że tam są kukiełki, ale o czym to było? No niekoniecznie to nie jest rewelacyjne kino, więc niekoniecznie trzeba je oglądać. Ale mimo wszystko, jeżeli lubisz horrory, jeżeli lubisz się bać i oglądać taką recenzję, tak, sprawdź tę listę. Tam takowych recenzji jest całe mnóstwo.